Witam serdecznie, Kisuyang z Atarana FR Sapphire Blue. Dzisiaj kolejna modyfikacja, a konkretnie chodzi o klimatyzowany schowek przed pasażerem z przodu. Zakupiłem zestaw, a w skład zestawu wchodzi ten nawiecznik ze Skody Kamiq, ze Skody Scali oraz wężyk doprowadzający powietrze z układu klimatyzacji. W Aronie nigdy nie było dostępne, no i ja zamierzam sobie to zamontować. Może być jakiś kłopot, tam jest ta jednostka centralna w schowku, ale spróbujemy to obejść. On działa na tej zasadzie, mamy zamknięty, przekręcamy, jest dopływ otwarty, dostaje nam się powietrze z temperaturą taką jak jest nadmuch z nawiewów, czyli około 6 stopni. Powoduje nam to, że schowek jest schłodzony. Powinno też wspomóc teoretycznie pracę jednostki centralnej, prawda? Bo wiadomo, że te sprzęty grzeją się w lecie. Jest jedno ograniczenie. W Skodzie Kamiq, nawet tej aktualnie produkowanej, układ klimatyzacji ma już wyprowadzenie po prostu tylko że zaślepione zaślepką. Ja zastosuję przedłużkę do chyba do rurek do wody i ona ma średnicę 25 mm, wewnętrzną 22 mm, żeby rozwiercić sobie w tym miejscu, w którym, bo w Aronie nie ma tego wyjścia, natomiast jest miejsce, w którym powinno ono być. Ja zastosuję sobie dremelki, mam tu dremelek 13 mm, 16 mm oraz 22 mm. Spróbujemy to sukcesywnie rozwiercać. Wiem, że to będzie rzeźba, ale nikt z tego strzelać nie będzie. Gdzieś usłyszałem ostatnio to hasło i mi się spodobało. Ten nypel zostanie przyklejony na bizona, czyli na klej montażowy do szyb. Dosyć dobry i kto miał do czynienia wie, że to się sprawdza. I w zasadzie tyle. Będziemy mieć wyprowadzenie, później już prowadzimy przewód. On, jak widzicie, jest tutaj na zaczepach. I w Skodzie Kamiq wystarczy zdemontować taką, tam jest w schowku jest nacięcie, które wystarczy wypchnąć i już mamy wyprowadzony nawiew. W Aronie trzeba będzie wyciąć go w elemencie schowka i po prostu będziemy go montować wciskając. On będzie bądź w tej pozycji i będziemy mieć tutaj widoczną regulację. 0 to jest zamknięty, śnieżynka to jest chłodzenie. Bądź też, może nawet w tej pozycji, może w tej. Zobaczymy, jak to będzie. Jest tu nasz pomocnik, mój podawacz narzędzi. Otworzyłem sobie schowek i jest źle. Już Wam mówię na wstępie, jest źle. Dlaczego? W Skodzie nie ma tego infotainmentu tutaj. I mamy praktycznie zablokowaną całą tą ścianę. Druga rzecz, która nas blokuje, to jest praktycznie cały ten element ruchomy. Nie możemy w nim zrobić, ponieważ za nim jest bezpośrednio już obudowa deski i ona też jest plastikowa. Jedna z rzeczy, która by była spoko, nie będę Wam świecił, to jest ten schowek. Ja tutaj sobie OBD włożę, nawet Wam pokażę. O, tutaj sobie wkładam, jeździ OBD 11. Natomiast on jest najdalej wysunięty ze wszystkich miejsc, jeżeli chodzi o ten przewód. Bo my przewodem celujemy tam, gdzie jest ta śrubka. Będziemy to odkręcać i tam jest dolot do tej rurki. Jedyne miejsce, które wpadłem na pomysł, którym mogłoby być wentylacja, to jest to. Tak wstępnie przymierzając, odwrotnie oczywiście, no bo będzie montowane w przeciwną stronę, to właśnie tutaj mogłoby się znaleźć. Ono by wyglądało w ten sposób i kierowane by było w tamtą stronę. Doszliśmy do wniosku, że to jest najlepsze miejsce. Jest brudno, to nie jest nic odkurzane, więc nie będziemy tutaj odkurzać w żadnym wypadku. Zobaczcie, jak wygląda otwór. Już wprowadzamy tam. Teraz będę tylko poprawki robił, delikatne. Zobaczcie. O, wyszło. Otwór jest dremelkiem tym 13 zrobiony, 3 otwory i nożykiem pocięte. Wchodzi. Teraz musimy tylko na szerokość tego wyciąć i będziemy go tu pasować. Następnie będę demontował całą ramkę razem ze schowkiem i prowadzimy przewód do tego otworu, który będę robił w układzie klimatyzacji i w zasadzie tyle. On już tutaj, jak ja go włożę, widzicie, on jeszcze odstaje, nie? Ale jestem w stanie zamknąć schowek. I to jest chyba jedyne i najlepsze rozwiązanie dla niego.
dodatkowo on będzie w tej pozycji, w której ja będę widział, czy on chłodzi, czy on jest wyłączony. Zaraz Wam pokażę spektakularny wystrzał, ale zanim to, zobaczcie, o właśnie, o tym mówiłem. Nie jest jeszcze do końca dopasowane. Zobaczcie, otwór ma taki kształt i sobie zmierzyłem 32 mm na wysokość i 30 mm na głębokość, z racji właśnie tego, że ten wężyk tutaj wychodzi na płasko. I jak zamontujemy, teraz już fajnie mi wchodzi, nie jest to do końca obrobione. Zobaczcie, w tej pozycji jest zamknięty, mamy 0, po czym przekręcamy, mamy w pełni otwarte, mamy gwiazdeczkę, mamy śnieżynkę, może nie wyskoczy teraz i spróbuję Wam zamknąć. Zobaczcie, widzicie, jest i schowek się zamyka. No on już wyskakuje, ja go sobie doszlifuję. To jest jedyne miejsce, w którym ma rację bytu tutaj nawiew i tak zostanie. Po zamknięciu oczywiście cyrkulacja jest w schowku, a ten element nie zostaje odcięty, że tak powiem, od reszty schowka. Akurat w moim wypadku musimy zdemontować tą osłonę piankową, która jest tutaj od spodu i osłania nam te całe bebechy. Ja ją mam przykręconą na 2 śrubkach, bodajże TX20. Następnie odkręcamy jedną i drugą śrubkę tutaj. Ten sam klucz, czyli mamy 4 śrubki. W wypadku jak ktoś nie ma tej pianki, no to ma 2 śrubki i już tam nurkuje. Uwaga, mogą być jakieś zakłócenia w dźwięku. Jak widzicie, tutaj jest zamontowany głośnik. On jest chyba od jakichś asystentów, od czujników cofania i tak dalej, i tak dalej. Odsłaniając to, pojawia Wam się taki punkt. I oryginalnie w Skodzie w tym punkcie jest nypel wystający i on służy właśnie z niego wychodzi ten przewód wprowadzający powietrze do schowka. My musimy go otwornicą nawiercić i zrobić sobie tutaj ten nypel taki jak z tego przewodu od rurek wodnych. Żeby tutaj fajnie wprowadzić się wkrętarką, zdemontuję głośnik. On jest jak widzicie na 2 albo 3 śrubkach. Może uda się to zrobić bez demontażu całego schowka. No, wymontowałem ten głośnik. On jest na 3 śrubkach. Też TX20, T20, różnie się to nazywa. A ten głośnik, przeczytam Wam tutaj numerację M4M0 035 454A. I ten głośnik to jest 4-ohmowy, 10W. Tak się zastanawiam, czy faktycznie on jest od czujników cofania, od wzywania pomocy tutaj. Dzięki wymontowaniu jego mam tam dostęp. Nie trzeba wykręcać tutaj tego panelu od tunelu środkowego. Lekko go nagnę i nawiercam sobie otwór. Zobaczcie, pierwszą dziurkę nawierciłem najmniejszym wiertełkiem, teraz większe i rozwiercę do największego. Bardzo dobrze, że kupiłem oprócz prostego, kupiłem też kątowy. On jest chyba 45 stopni. Ja go jeszcze dodatkowo skrócę, żeby jak najmniej wystawał. Zobaczcie, jest zrobione w tej chwili wiertełkiem, tym dremelkiem 16. I zobaczcie, czy tam zbliżę Wam. Bardzo dobrze, że króciutko i niegłęboko wpychałem, bo tam zaraz jest chłodnica już, wymiennik ciepło-zimno. I gdybym za mocno nawiercił, to mógłbym się przebić, byłby wyciek. Na szczęście nic się nie stało. Trzeba wiercić tutaj według tego otworu, jak jest zaznaczone. Tutaj dla przykładu macie ten znacznik R, możecie się odnieść do tego. I teraz jeszcze tym największym dremelkiem i już kleję, tylko będę kleił, tak jak wspomniałem wcześniej, będę kleił ten kątowy. Z racji tego, że ten przewód będzie wychodził od razu praktycznie w lewo. Przygotowałem sobie właśnie ten nypel, tam pokazuję Wam właśnie teraz jak go dociąłem. Lekko go smarnąłem na czarno, żeby się nie odróżniał. I teraz tak, zdemontowałem sobie schowek w tej pozycji, co się wymienia filtr. Jak widzicie, tam już jest ten wąż. Normalnie go ręką można włożyć. I zobaczcie, jak go sobie tutaj doprowadzam do tego miejsca. Widzicie go? O, tu jestem. Ej.
i w ten sposób będę go poprowadzę. Teraz skleję ten nypel do modułu klimatyzacji, a tutaj zaraz wyciągnę sobie go na zewnątrz, obrobię już to wejście, żeby się zapięła ta wtyczka i w zasadzie mamy gotowe. Przewód powietrzny bez problemu tędy przechodzi. Skręcam sobie to wszystko powoli. Niestety w jeden dzień się nie da z tym uporać, ponieważ klej, który dobrałem sobie, no musi związać i trochę to potrwało. Mamy kolejny dzień. Już jest tutaj, śrubki są przykręcone. Przewód jest poprowadzony. Spróbuję Wam to jakoś nakreślić. O, jak widzicie. I ten nypel jest wyprowadzony tak pod skosem do góry. Nie przeszkadza. Tutaj jeszcze do wyczyszczenia, do mojej paluchy właśnie od tego kleju. Głośnik, sprawdzałem, głośnik działa tylko jako systemowy, jak w komputerach za dawnych czasów stacjonarnych. On nie działa, nie współgra razem z systemem Beats, jeżeli puścimy, a więc on jest do emergency call, do wyszukiwania głosowego, przypuszczam, czy tam właśnie do innych funkcji. Tą osłonkę będę zaraz montował. Zapewne Wam kiedyś wspominałem o tych osłonach, ale przypominam po raz kolejny. W Skodzie Kamiq są fabryczne, pasują, że tak powiem, zamontuj i korzystaj, plug and play. Pasują również do Arony i tutaj jest taki numer bez liter 655 819 593 i pasuje pod schowek pasażera. Dla estetyki od strony kierowcy również jest, gdzieś tam na dalszych moich filmach możecie znaleźć. Kończę skręcać i biorę się za przypasowanie tego pokrętła oraz porządki.